Siemaneczko widzowie, z tej strony Godla. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Cryptopolis. Już za chwilę powiemy sobie o tym, co w nim będzie i oczywiście kto będzie brał w nim udział. Nie przedłużam więc i zaczynajmy. Teraz zanim zaczniemy sam podcast, to oczywiście się przedstawimy. Będziemy tak robić przed każdym podcastem, bo przecież zawsze może nas słuchać ktoś nowy, ale jeśli już nas znacie, no to tą część możecie sobie troszkę przewinąć. Zacznę oczywiście od siebie. Ja się nazywam Daniel Kucner, mój nick to Godlike. Jestem redaktorem naczelnym serwisu Game Only, no i do tego też recenzuję gry, co zresztą bardzo lubię robić. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc przynajmniej mogę udawać przed wami, że coś tam wiem na temat technikaliów. Gram głównie na konsolach, natomiast najbardziej ze wszystkich gier lubię gry strategiczne i ekonomiczne, w które, uwaga, też gram na konsoli. No, jestem trochę porąbany, ale myślę, że na pewno się polubimy. Cześć wszystkim, ja mam na imię Kamil, a szerzej znany na platformie X jestem pod pseudonimem Imprezka1, gdzie lubię sobie pogadać o gierkach, popisać, porozmawiać z ludźmi na podobne tematy. Moje ulubione gatunki gier to RPG, CRPG i Souls-like'i. Zapraszam wszystkich serdecznie do odsłuchu, mam nadzieję, że będzie się podobać. Siemanko, Rafał z tej strony, co niektórzy mogą mnie już znać jako Free Benny. O wykształceniu raczej nie będzie tu gadki, bo to nie ma związku z tematem. Graczem jestem od ponad 30 lat, głównie konsolowym. Można powiedzieć, że weteran FPS-ów wszelakich, głównie multi, począwszy od Unreali, Quake'ów, Doomów, przez CS-y, kody, po BF-y i tak dalej. Aktualnie staram się od tego odcinać dla własnego zdrowia psychicznego. No a poza tym co? Gram we wszystko co dobre, może poza strategiami. W moich żyłach płynie Bloodborneum. No to zobaczmy, co będzie w dzisiejszym podcaście. Na początek będzie sprawa Forcy Horizon 5, wychodzącej właśnie na PlayStation 5, czyli coś, co kiedyś było nie do pomyślenia, oraz także kolejnych gier ze stajni Microsoftu, takich jak Age of Empires, takich jak Age of Mythology, które też na konsolę konkurencji mają trafić. Czy to właśnie oznacza, że widzimy absolutny, definitywny koniec Xboxa jako konsoli? Następnie powiemy sobie o Cywilizacji 7, która bardzo mocno poróżniła recenzentów. Na zachodzie gdzieś tak są oceny 8-9 nawet, w Polsce natomiast królują oceny około 6 na 10, czyli nawet jak na Cywilizację są one naprawdę niskie. Dlaczego tak się stało? O co tutaj w ogóle chodzi? I w czym ta cywilizacja po prostu zsie? Kolejna sprawa to jest spora afera związana ze sztuczną inteligencją oraz Capcomem. Ta właśnie japońska firma Capcom przyznała się do tego, że używa AI, konkretnie to jest AI od Google'a, czyli Gemini, w procesie produkcji swoich gier. Pytanie, czy to AI tych gier czasem nie spłyci i nie ugrzeczni, o co wszyscy się chyba martwimy. Sprawdzimy. Na koniec zostawiliśmy natomiast prawdziwego rodzynka, czyli sprawę gry bardzo głośnej Kingdom Come Deliverance 2. Nie będziemy jednak rozmawiać jedynie o tym właśnie jak ta gra wypadła, czy ona jest dobra czy nie, ale odpowiemy sobie też na pytanie, co sprawiło, że tak niszowy tytuł jak jedynka tej gry, Kingdom Come Deliverance 1, z takiego niszowego RPGa stał się bardzo wyczekiwanym, bardzo nahypowanym tytułem. I zaczynajmy. Siemaneczko widzowie, witam Was na 5. już podcaście Cryptopolis i zapraszam Was od razu na rozmowę. Pierwszy temat, jakim się zajmiemy, to są gry Microsoftu, a konkretnie gry, które wlatują na PlayStation 5. Szczerze mówiąc, my przed tym podcastem mieliśmy taki plan, żeby mówić o Forcie Motorsport 5, która tam została już zapowiedziana na tą właśnie PlayStation 5. Natomiast wczoraj wieczorem się okazało, że także trafi tam Age of Mythology oraz Age of Empires 2. Teraz pytanie, czy to, że te gry, właśnie te największe eksy, trafiają na konsolę konkurencji, czyli na Playkę, czyni Xboxa martwym. Niech może Imprezka zacznie. Także wal twoje zdanie, byczku. W sensie tutaj, że cała marka jest, w sensie chodzi o samego Xboxa jako konsolę, jako czy jako markę? Jako konsolę. Jako konsolę. Czy to ma w ogóle jeszcze sens, nie? Znaczy tak, po tym co tutaj ogólnie przez ostatnie tam w sumie kilka miesięcy widzimy, no to tak ku temu moim zdaniem zmierza.
te ruchy Microsoftu, jak na przykład wycofywanie się tutaj z europejskiego rynku, czy tutaj chodzi o te Series X-y. Tak, Kolejna rzecz, mamy tutaj Game Awards, na których to jest tak, tablet jest Xboxem, Lenovo jest Xboxem, telewizor jest Xboxem, to PlayStation kolejna jest Xboxem, rzecz. Switch jest Xboxem. Po tym jak wychodzą gry z Xboxa na PlayStation, gdzie, panowie, 10 lat do tyłu rozmawiamy o tym i mówimy, że Forza wyjdzie Nie do na PlayStation. pomyślenia. No. Przecież ludzie by zjedli już jadka, że jak to tak w ogóle, co to w ogóle ma być, tak? No Powiedzieli, i tutaj że mamy... pojebany jesteś, naprawdę. No, że odkleiło ci się, No, dokładnie. Ja dokładnie. zresztą wiele razy, no tak, siedzę na tej platformie tak praktycznie od PlayStation 2. Moja pauza z Sony to było PlayStation 3, gdzie tylko grałem na PC w tamtym momencie. Ale generalnie no jestem tutaj na platformie Sony od lat i po prostu no ja marzyłem o tym, nie będę ukrywał, ja marzyłem o Forcie Horizon na PlayStation, bo ja jakoś fanem Gran Turismo nie jestem. Ja też, nie to był mój mokry sen, odkąd zagrałem Guilty pleasure takie. tak, w pierwszą Forzę Horizon, konkretnie w Horizona pierwszego na Tak, 360, to był mój mokry sen i to był taki ból dupy, że tego nigdy właśnie na Playaku nie było. No, Zajebiste, to też mnie zawsze bolało. No i teraz mamy kolejne tytuły, tak jak właśnie Age of Mythology, czy tutaj mówiłeś o Age of Empires. Tak, ma też Ja wyjść. osobiście właśnie w tym momencie dodaję sobie na listę życzeń Age of Mythology. Zwłaszcza, że cena nie jest całkiem przystępna, bo 129 zł, więc nie jest to zła cena moim zdaniem. Chociaż no to jest remake w sumie taki remaster, nie wiem jak to nazwać, bo to jest ten Retold, to się tak nazywa. Wiesz co, chyba to w sumie był remake, ale nie wiem jak oni to określili, bo oni wiesz, określają czasem totalnie inaczej, nie? Jakby to było wcześniej informacja by zabrzmiała, to bym pogadał z kumplem, bo on kupił tego Retolda na Steamie i bym się go zapytał, a on grał w oryginał? To. On grał w oryginał i grał w to i wiesz, a spędził setki godzin, to jest giga fan, mój kumpel, ale no to już mniejsza o to, to bym się dopytał, ale generalnie rzecz biorąc, no ja jestem zaciekawiony, a wracając do tego odnośnie Xboxa, no to ja obstawiam osobiście, to może być taka wybieganie dosyć mocno i takie hipotetyzowanie, ale uważam, że następnej generacji nie dostaniemy nowego Xboxa. No myślę, że możesz mieć rację tutaj, bo nie wygląda Uważam, to że wesoło. Xbox, znaczy ogólnie Microsoft skupi się głównie na streamingu, tym Game Passie, który będzie tutaj nam gry udostępniał wszędzie, powiedzmy, tam gdzie masz dostęp do internetu, tak? Zresztą nawet mój teraz, bo jak teraz pracuję zdalnie, no ale jeździłem wcześniej do Łodzi i parę razy byłem u kumpla nocować, to właśnie nawet on się tym zaciekawił, bo nie ma sprzętu do grania, ma tylko telewizor i dobry internet i zresztą pytał się mnie, czy przywiózłbym pada od Playaka, żeby mógł sobie przetestować usługę Xboxa, bo jest zaciekawiony, bo jara go Flying Simulator, ten najnowszy, który jest w Game Passie. I właśnie on jest tym zaciekawiony, bo mówi, że kurde, w sumie to spoko, kupię sobie abonament, pada, koszt to będzie w sumie tam jednorazowo no te 400 i co miesiąc tam na ten abonament i mi to pasuje, mówi do mnie. Ja mówię, no stary, no wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, wolę hardware'owe rzeczy, w sensie no nie jara mnie granie w chmurze, wolę mieć sprzęt na półce czy tam na biurku, no ale spoko, no target jest, więc myślę, że Xbox myśli o tym właśnie, jak to wygląda pod względem kupna tych abonamentów względem właśnie Game Passa, czy tych właśnie cloudów, tych X-Cloudów, tak? Dlatego myślę, że no możemy tutaj się spodziewać monopolu na podwórku konsolowym. Bo niestety Nintendo nie jest żadnym konkurentem dla Sony, jeśli chodzi o gry takie no AAA, to jest inny target w ogóle ludzi, graczy. Całkowicie tak, no to w sumie tak, racja. Inny segment rynku. Sam sobie Nintendo jest specyficzne. No chyba, i po prostu, że ten Switch faktycznie, wiesz, wyskoczy z jakąś 2. specyfikacją, znaczy, tak, i tam się trochę odmieni, nie, ale... Sama moc przerobowa, to w liczbach to jest jak PlayStation 4, ale oni nawiązali współpracę, z tego co wiem, z Nvidią. I tam ma być u nich DLSS. No. I to może robić masakryczną różnicę. No, game changer i na przykład, pewnie. Wiesz, tutaj na PlayStation wychodzi ci, przypuśćmy, nie wiem, kurwa, no nie wiem, Indiana, i on będzie chodził jak będzie chodził, powiedzmy, a wychodzi na Switcha i
tak hipotetyzujemy, i będzie lepiej chodził, bo jest DLSS, a DLSS to jest naprawdę masakryczna różnica. Zwłaszcza teraz te po najnowsze porównaniu, tak, wersje ta czwórka już w masakra, zupełności, nie? no. Także tu nawet nie ma co porównywać z FSR-em, chociaż odnośnie FSR-a, ten najnowszy czwórka ma tylko być na tych najnowszych kartach AMD. Nie będzie dostępny na wszędzie, tak jak trójka, czy dwójka, czy jedynka, tylko będzie tak jak DLSS na kartach AMD. No dobra, czyli rozumiem, że ty się skłaniasz ku temu, że to będzie koniec Xboxa, oczywiście oni pójdą w usługi, Tak, jeśli chodzi o konsolę, o hardware, tak, to tak uważam. No, ja uważam, że w następnej generacji nie ujrzymy konsoli od Xboxa. Ja w sumie myślę, że też możesz mieć rację, bo ja też zresztą przeczuwałem już jakiś czas temu, że rzeczywiście to może się skończyć, ten cały Xbox jako konsola wraz z tą generacją. Też myślę, że możemy już nie zobaczyć następnej, no bo na to w sumie sporo wskazuje, tak? I mamy tą sytuację z tymi brakującymi konsolami nagle z dupy. Ja się tam pytałem przedstawiciela, który nie mógł mi nic powiedzieć oczywiście innego niż oficjalne stanowisko firmy. NDA. A ono było takie, że tak się zajebiście sprzedaje, że ich brakuje, no to śmiech na sali w ogóle, wiadomo jak się Xbox sprzedaje, tak? Tymczasem na 3 sprzedane konsole Sony to jest jeden Xbox. O, już jest większa różnica, 4 chyba. Ale jest większa. Albo jeszcze 4. więcej. Albo Ja 4,5 zatrzymałem było. się na 3 do 1. Już jest pogrom taki, że w ogóle kosmos. W ogóle, zresztą widzimy to teraz, jeżeli chodzi o gry, tak? Teraz te gry, tak jak powiedziałeś, wychodzą, ta Forza, która była game changerem, to była zajebisty tytuł Microsoftu. Jedyny taki diament jebany to był, że tak powiem, w tej ofercie Microsoftu, który wiadomo, że zawsze dowiezie, kurwa, nie? I on nagle wychodzi na Playkę. Wychodzi Age of Empires 2, który jest świetny, ja też recenzowałem, zajebista gra, też na Playkę. Wychodzi Age of Mythology, które też jest bardzo fajne, bo u nas Mateusz recenzował, przy okazji pozdrawiam Byczka. I też jest zajebiste, też wychodzi na Playkę. No to po co mi ten Xbox, tak? My już żeśmy o tym rozmawiali kiedyś też, ale jeszcze nie było wiadomo, że te gry wyjdą. I już wtedy mówiliśmy, że ten Xbox jest w sumie takim wyborem trochę bez sensu. Już coraz mniej jest, że tak powiem, feature'ów, które mogły mnie przekonać do zakupu tej konsoli, a teraz jest jeszcze mniej w tym momencie, tak? Także no, moim zdaniem ta sprzedaż konsol runie już totalnie. Rzeczywiście może nie być tej kolejnej konsoli. Dla mnie to jest Xboxa praktycznie koniec, tak? Bo oni mogą sobie pudrować, że Xbox to jest usługa i tam coś tak dalej. Dla mnie Xbox to jest konsola, tak? Co oni sobie robią jakieś tam streamingi, nie wiadomo i tak dalej. To dla mnie może mieć inną nazwę w sumie. Dla mnie to w ogóle nie jest połączone z Xboxem. Ale no, wszystko zmierza ku temu, że właśnie tego Xboxa jako konsolę chyba ubić i zacząć wydawać tylko gry na inne konsole, tak jak kiedyś Sega zrobiła zresztą z swoim Dreamcastem, tak? No, Bo oni ubili to i zaczęli wydawać sobie gry. w sumie to jest trochę podobny kasus. No i myślę, Trochę że tak jest. Microsoft idzie dokładnie tą samą drogą, tylko że ma jeszcze streamingi i tam różne Bo pierdoły, tak było, że w sumie wtedy tak streamingów nie mieliśmy. No, No ale nie, no to konsola był, się wiesz, to dobrze był nie czasy sprzedawała. PS2, no to... Tak, Konsola się chujowo sprzedawała, mówię tutaj o Sedze. tak. I oni stwierdzili, że właśnie skupią się na gierkach, bo był ten statement, oni w pewnym momencie Tak, zrobili konferencję. Ubili to. Gdzie najśmieszniejsze jest to, znaczy tutaj było dużo takich rzeczy odnośnie tej Segi, bo ogólnie jeśli chodzi o samą wydajność konsoli, to ona miała najlepiej wyglądające gry w tej generacji. Tak. Kosiła. Ona mocno. była naprawdę, jeśli chodzi o wydajność i Tam w ogóle optymalizację gier, nośnik ona działała czasem nie fenomenalnie. ubił, tam nie był jakiś zmieniony nośnik odnośnie... Nie, tam był normalny nośnik, normalny. to w Ogólnie tym, sprzedaż dobra, to w konsoli GameCube ubiła. było, okej. Tak, w GameCube były te mniejsze. Tam ubiła sprzedaż konsoli, jeśli chodzi o tego. Tak, bardzo Sega mało, Dreamcasta. dobra. pamiętam. No. I oni zrezygnowali, nie? No, to w sumie jest podobny case. To masz Jest, rację, mi się wydaje, że To podobny. jest, widzę bardzo dużo podobieństw. Znaczy ja to... Więc... Z mojej perspektywy, No, raczej mów. w ogóle to jest Wal. koniec takiej, wiesz, ery, gdzie miałeś, powiedzmy, 3 takie potężne tytuły, zawsze kojarzone tylko z Xboxem, z Microsoftem. Miałeś Forzę, miałeś Halo i masz jeszcze do tego Gearsy. Gearsy podobno, no już też są, no niby nieoficjalnie, ale że ma wyjść na pewno piątkę. wyjdzie. O Halo już Może ma gdzieś być tam normalnie, się... day one. Tak, o Halo gdzieś Wszystko już tam wyjdzie. też się mówi o kolekcji, no i teraz Forza już oficjalnie potwierdzona, oczywiście
wishlist zrobiony, czekamy, wersja Ultimate No, wjeżdża czekamy. na pewno. Klepnięte. I to jest wiesz, teraz jeżeli chodzi o sprzęt, ja myślę, że nie wiem jak w ogóle ta następna generacja będzie wyglądać, bo to się w ogóle źle zapowiada, ale że No, Microsoft wypuści jeszcze jedną konsolę ze względu, że to jest trochę za wcześnie, nie każdy... Dużo osób nie może jeszcze sobie pozwolić na komfortowy streaming w domu. Jednak ta konsola, wiesz, lepiej ściągnąć przez cały dzień sobie grę, niż mieć problemy w ogóle z graniem w dany tytuł, bo ci net nie wyrabia, nie? No ja wiem, o co ci chodzi. Dużo jest jeszcze takich osób, że po prostu to łączy... Ja długo miałem taki chujowy internet. No i zawsze ten sprzęt, tylko to nie będzie na zasadzie tak jak teraz jest ta SK gówniana i X, tylko będzie jedna, wiadomo, tylko cyfrowa, tam już nie będzie napędu, to jest 100%. Ja obstawiam, że Sony od napędu pewno. też już odejdzie. Sony No w ogóle 100%. ostatnio zamknęło swoją, powiedzmy, linię produkcyjną, w ogóle płyt Blu-ray odcięli się od tego. Przecież jakiś czas temu też oni dział zamknęli Mogę ci związany przerwać na z tymi sekundkę? fizykami, nie? Mhm. Benny, mogę ci przerwać na sekundkę, bo jeżeli chodzi o te płyty, o ile pamiętam, chodziło tam tylko o te płyty, te, które są RW, które można nagrywać w domu. Nie chodziło o te płyty, no, które są tłoczone do gier. Jakby Aha, co, no może, chyba to był no clickbait, może. tak? Nie jestem pewien dokładnie, ale chyba to był clickbait. Możliwe, Już się może. Ja tam wydaje, też nie weryfikowałem, no ale jeżeli tak, no to okej. No to jak robią dalej, okej, niech tak będzie. No ale to widać, że to wiesz, jedni i drudzy idą w tą stronę, wiesz, cyfra i opłaca wiadomo, im się mniejsze to, nie? koszta, tak? No pomijając już te płyty, no to jednak samo powiedzmy ten dział PlayStation, no tam byli zwalniani ludzie, nie wiem czy był cały dział zamknięty, czy był zwolniony, którzy zajmowali się tymi powiedzmy wydaniami fizycznymi, tak? Także mówię, myślę, że jeszcze coś oni wypuszczą, jakąś konsolę, żeby fizycznie można było sobie postawić, ściągnąć coś, ale no wiadomo, to niedługo to będzie tylko streaming, no i Xbox to już bardziej właśnie to tak jak Sega, taki bardziej, no to nie wiem, producent, nie wiem jak to tam nazwać. Wydawca, producent typowo, no bo Tak, mają tak. tych studii teraz pod sobą od cholery. No i przede wszystkim zobaczyli pieniądze w końcu, tak? No bo Game Pass, no nie okłamujmy się, no podejrzewam, że oni jednak inaczej chcieli liczyć zyski z tego. No pewnie. A to jest czysty pieniądz, to jest, wiesz, to puszczasz taką Forzę na Playaka i kurwa, wszyscy się cieszą. O, tam sprzedaż będzie duża, no na pewno. To jest, wiesz, tym bardziej, że na Playaku od lat nie masz takiego tytułu open worldowego, racera. I dużo ludzi jest takich, bo Forza to tam 5 minut grasz i zaraz masz najlepsze auta, bla bla bla, ale tam w sumie od pierwszej części o to chodziło, że tam nie ma znaczenia czym jeździsz, ale tam chodzi, żeby się dobrze bawił. tam właśnie frajda, zabawa, no i po prostu żeby kolekcjonować tych aut jak najwięcej i tak dalej, no i multik tam, nie? Brakowało takiego tytułu na Playaka od czasów, nie wiem, kurwa, nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek był taki tytuł, bo pierwsza Chyba nie Forza było wyszła na nigdy. 360, to nigdy nie było alternatywy na Playaku pod to. No i teraz w końcu no jaram się niemiłosiernie i wsysam, a co do samej marki, no mówię, no dla mnie to się przekształcają po prostu w mega kolosa, jeżeli chodzi o wydawcę i będą trzepać taki hajs na każdej platformie, gdzie się tylko da. I mówię, fizycznie, jako sprzęt, bo go nie będzie. Nie, no myślę, że jeszcze jakąś tam konsolę może wydadzą, żeby to i wyglądało, ale to będzie tylko bez napędu cyfrowe, wiadomo, i ja to obstawiam, że później to się przemieli na zasadzie, jak ktoś nie ma aplikacji w telewizorze, to głupiego dongla będziesz sobie, wiesz, wrzucał w ten. To już jest chyba ten pad chyba. W USB, no możliwe, że nawet już coś takiego jest. I tak to będzie wyglądać i wtedy Game Passik i do widzenia, jesteś w domu, grasz sobie w co tam chcesz. No. A prawdziwy hajs będą robić na grach na innych platformach tak naprawdę, bo nie wiem, jeżeli ceny będą... Nawet sobie wyższą cenę mogą dać. Właśnie, bo to jest to, że oni mogą tu się ceną teraz bawić jak chcą. Mogą. Jeżeli... Na Playce będzie zainteresowanie ogromne, nie? Tak, i powiedzmy w dzisiejszych standardach, jak ci podstawowa wersja wyjdzie w tych tam, nie wiem, 320 zł, czy tam 340, a taki Ultimate
biorąc pod uwagę, jaką on ma tam zawartość i ile to kosztowało na tym, na Xboxie, no to będzie w granicach 500. I to będzie schodzić jak świeże bułeczki. Tam się nikt nie będzie nad tym pewnie. zastanawiał. Kurwa, ja to powiedziałem. W dzień, jak tylko się cena pojawia, Ultimate edycja, dziękuję, do widzenia i czekam tylko, aż się pobierze. Patrzcie, Bo mówię, bogacie. nowe IP typu Indiana czy coś tam, to spoko. To było do przewidzenia, że z czasem to będzie wychodzić, ale no takie tytuły puszczać, no to już jest taki potężny krok z ich Potężny strony. cios. Ale przede wszystkim raczej cios dla kogo? Cios dla zjebów, którzy, wiesz... Fanów chyba Xboxa, wiesz? No takich typowo, fanboi, nie? Ale takich kurwa psycho, wiesz, że się Ale od dla razu jak zwykłych zobaczyli... fanów chyba też mi się Tak. wydaje w sumie, bo Czy ja trochę wiem? jednak Kurwa, przeżyli nie z tym wiem, czy Xboxem, ja wiesz? całe praktycznie życie, czy ja się przerzucałem między konsolami. Często miałem jedno i drugie, a w ogóle sprzedałem Xboxa Series X jakiś czas temu, tam ze 2 tygodnie Jeszcze temu. mam. Także taka A Wałko informacja. na nim. Udało się, szybciutko poszedł, tak, ogłoszenie wrzucone na X-a, nawet nigdzie nie wystawiłem i chłop przyjechał, także zabrał sobie bez problemu. No ale reasumując, ja cały czas praktycznie najwięcej gram na PlayStation, najwięcej znajomych, no nie nazwałbym się jakimś psychofanem, ale nie wiem, nie bolałoby mnie w ogóle, jakby God of War'a wypuścili na Xboxa. No i tak zresztą wychodzi na PC-ta, także no to i tak już jest, wiesz, ludzie mogliby się zesrać, o kurwa, bo jak to takie tytuły puszczać? No niech se ludzie grają na czym chcą, no wiadomo, że te eksy, był moment, że to głównie... Ale ja jestem fanem eksów akurat. Nie, no tak, no bo to wiesz, to określało właśnie, co ci bardziej pasowało i w którą stronę szedłeś, No. tak? No ale to jest, wiesz, w tym momencie to jeden tytuł na rok, czy dwa, to jest No kurwa. teraz to już tu zmierza w I takim jeszcze kierunku, później no. wychodzić Zwłaszcza, na że już wszystkie PC-ta tytuły albo Day wychodzą One od prawie razu na PC-ta. PC-ta, także w ogóle to już nie chodzi o Xboxa jako konsolę, tylko to samo zaczyna robić się z Playką, że to niedługo nie będzie miało sensu w ogóle konsoli mieć, bo wszystko ci będzie też na PC-ta wychodzić. No i tak dalej. tak, ale nie wiem, czy zauważy... Znaczy, fajnie by było, jakby w ogóle mielibyśmy możliwość zobaczenia, jak to wygląda liczbowo, tak jak na przykład odpalamy sobie Steam Chart czy SteamDB, no i widzimy, że ten Kingdom upierdolił 160 000 dnia Kiedyś premiery, była tak? taka strona. chyba Ale ją zamknęli. na Playaku nie mamy takiej opcji i na przykład fajnie by było porównać sobie to, bo generalnie liczby, które kręcą gry PlayStation na PC-cie nie są wybitne. No nie, i to często nie, i sprzedaż nie. jest Bardzo kaszaniasta słabe i są. No właśnie, bo generalnie prawda jest taka, że jak ktoś chce ograć jakiś tytuł na PlayStation, to ma prawda jest taka, że PlayStation. ma to PlayStation. Bo A, ludzie naprawdę w ostatnim tak, czasie, a ja byłem tytuły takim przykładem. Xboxowe, Ja miałem tak. PC-ta i miałem PlayStation. Zresztą w sumie mam PC-ta, bo Steam Deck to PC tak naprawdę, ale to już chuj z tym. Ale miałem PC-ta przez dłuższy czas i miałem PlayStation. Sprzedałem PC-ta z tego tytułu, że i tak większość czasu spędzałem na konsoli Sony. Więc tak to wyglądało i chciałem mieć przenośną rzecz. Ale generalnie rzecz biorąc, no to combo PC, Steam Deck czy jakiś Asus czy Lenovo plus konsola Sony daje ci opcję grania we wszystko. no. praktycznie No i tak. to Switch fakt, to jeszcze, tak, no ale było, to już no. jest osobny target. Tak, no Ale to jest generalnie jak taki Dobrze, skupiamy no się także- na PlayStation i Microsoftie, no to mając PC-ta i PlayStation, czy Steam Decka, czy jakąś inną, Da, inną mając handhelda, PC-ta niepotrzebny ci no już mamy Xbox. wszystko. No to teraz także wystarczy PlayStation. Doszliśmy do sedna, tak? Doszliśmy do Xbox jest takiego, martwy. że mówię, ja się jaram, niech wypuszczają te gry, spoko. A mówię, Forza to Ja też. spełnienie moich Czekam na Gearsy i będzie koop, panie Benny. najlepszych mokrych snów. Ta Forza Też na gram Playaku koopa to jest, wiesz. na Playaku. No, kurwa, jak Gearsy wychodzą, to też to chyba wezmę Day No, One. ja podejrzewam, że tak samo, no tam pograć Będzie właśnie w grane koopie. byczki. No, Także będzie no, grane. nie wiem, czy konsole wypuszczą. Ja obstawiam, że i może jeszcze jakaś jedna wyjdzie, żeby Żeby nie było. żeby nie, znaczy no, żeby Ale nie bez było, napędu, tak jak ale mówisz. bez Jak napędu, już wyjdzie, to tak, bez tak napędu. i to też nie będzie jakoś tam Ale specyfikacją wiecie, co to jest rozpierdalać, nie? Wiecie, jakim pokłosiem jest brak napędu w konsolach? PC-ty. No, Ile lat już, powiedzcie mi, kto ma w PC-cie napęd? nikt. Ja ci powiem, znaczy no to jest jedna sprawa, ale ja ci powiem na przykład, bo ja jestem tym zwolennikiem tych wersji fizycznych, ale ci powiem, że ostatnio to już jest przegięcie pały, bo często na płytach masz ładowany tylko
Na konsolach nawet, na zasadzie launchera to jest, wiesz, kilkaset mega danych i kurwa 100 giga ściągasz z neta, ale na przykład, to ci podam teraz przykład Kingdom Coma. Mam na płycie, masz całą grę na płycie i ona zajmuje 75 giga, spoko. Wychodzi day one patch i człowieku ściągasz z neta dosłownie całą grę. Day one patch zajmuje 85 giga, który nadpisuje całą grę, którą zainstalowałeś z płyty. To jest wszystko, całą grę jakbyś pobierał kurwa z neta. Więc to w tym momencie, wiesz, ja nawet nie wiem jak ta wersja wyglądała wcześniej, no bo od razu jak ja zacząłem grać już był ten patch. Ale no to jest, wiesz, bez neta i tak nic nie zrobisz, czyli no z automatu i tak nam nawet, wiesz, przez te wersje fizyczne przerzucą nas cyfry i tak to się wszystko skończy, niestety. Nie wiem jak to jest odnośnie tych cyfrowych, w sensie nie wiem jak to jest na PlayStation 5, ale w PlayStation 4 jest coś takiego jak ta bateria cała. Jeżeli ta bateria ci padnie, to nie zagrasz w gry kurwa, które masz na płytach. Będziesz musiał tą baterię wymienić. To jest bateryjka BIOS-u taka, wystarczy ją, przełożyć nową, ale to na kompach to samo jest. No, i na tych to tak, ale dobre. generalnie im starsza jest konsola, tym jest większy problem z tymi bateriami. Dobra. Wiesz co, tych baterii jest w chuj różnych, także to nie jest, mi się wydaje, problem, wiesz. Srać w to, srać w te baterie, cywilizacja poleci, to jest pewne i będziemy kurwa... Także widzowie, no to Xbox jest wtedy martwy, będziemy, naszym zdaniem, tak, XD. naszym zdaniem tak, w sensie to już nie jest sprzęt, no, to już tylko tam money i masowa produkcja na wszystko. Always funny. Dobra, Okej. to co, jedziemy teraz z drugim tematem, Xbox jest martwy, sypiemy mu na grób i jedziemy dalej. Drugi temat to jest Cywilizacja 7 i co do tej Cywilizacji 7, no to opinie są bardzo skrajne, jeżeli chodzi o recenzję, bo gracze je Misiana, wołowinka, wieprzowinka. Bo jeżeli chodzi o recenzję graczy, no to jeszcze nic tam za bardzo nie ma, ale opinie recenzentów są bardzo właśnie skrajne. Nasi polscy recenzenci, których ja ogólnie sobie jakoś niespecjalnie też cenię, ale tutaj muszę przyznać, że dosłownie zmasakrowali tą cifkę, także tam były oceny chyba, zdarzyło się 5,5, chyba było 6 generalnie, to jest taka no przeciętna, mocno przeciętna gra, tak? Na zachodzie natomiast odnoszę się do niej właśnie dużo przychylniej. Mi się to wydaje dziwne, na zachodzie tam mamy 8, chyba 9 ktoś walnął, także... 82 na Metacriticu, to Tak. jest całkiem pretty. 82 na meta, czyli wydawałoby się, że to jest w sumie bardzo dobra gra, a u nas ją masakrują, tak? Ostatnio pamiętam, że było to już z jakąś grą, tak podobnie, ale w sumie nie pamiętam z którą, także już się nie będę tu wymądrzał. Silent Hillem. Silent Hillem? A, może i Silent Hillem. Tak, to Silent nasi Hill Polacy na pewno, ją jebali, a na zachodzie chwalili. Dobra, to ja się tutaj już nie wtrącam. Imprezka, oddaję ci głos, może tutaj ty się wypowiesz? Odnośnie Civki. Nie, poczekaj, Civkę ty miałeś mówić, czy Benny miał zaczynać? Przepraszam. Znaczy bo... nie, ja Civki nie gadam w ogóle. Czyli imprezka, dobra. Ja powiem Civkę odnośnie Civki 6. I tak jak tutaj, bo tak, no dostępu wcześniej nie miałem, więc ciężko mi określić, bo nie grałem. Ale po tym, co tutaj sprawdziłem w tych recenzjach, no to jest parę zmian, w którym fanom Cywilizacji 6, którym ja jestem przynajmniej, pewne zmiany się nie podobają, jak na przykład to, że wybieramy sobie cywilizację, no i na przykład w 6 mieliśmy też na przykład polską cywilizację. No i gramy sobie tę cywilizacją i gramy sobie ją przez wszystkie epoki. A tutaj tak nie ma. Kończy się epoka i zmieniamy cywilizację. Więc osobiście dla mnie to jest... Dziwaczne to jest, kurwa. Dziwaczne, ciężko z imersją, bo wiesz, no gra to jest na godziny, na dziesiątki godzin tak naprawdę. I wiesz, ty się wybierasz sobie jakąś cywilizację, no przypuśćmy tam, no nie wiem, no tutaj nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jakie to są cywilizacje, szczerze powiedziawszy, bo tutaj nie mam pojęcia, no ale przypuśćmy, no tam mamy ten Rzym, czy jakieś tam tą Polskę, no, chociaż Polska była przykład, w 6 dodana do dodatków, w dodatku była, no i gramy sobie nią przez epokę i nagle hopla, wybierz inną, no i ty masz takie, czemu? O co chodzi? No, znakomite pytanie. O chuj chodzi, że tak powiem, bym powiedział. No i właśnie jest tutaj kilka takich zmian, które są Pierdolno dziwne meteoryt strasznie. i zmietło. Dinosaurs dead. O matko, nie? Zrobił się ten kryzys jak w Stellarisie i wiuka tam walnęło. Wybierz nowo. O matko.
Nie, sorry, No, dobra. także Takie tutaj małe to jest wtrącenie. strasznie dziwne. Strasznie dziwne jest to. No, ciężko się, no właśnie tutaj tą imersję moim zdaniem to całkowicie psuje, generalnie rzecz biorąc. No myślę, Plus że tak. tutaj jeszcze dochodzą tutaj są jakieś tak zwane mechaniki dróg spuścizny, metodą prób, to też jest takie dziwne, w ogóle nie wiem o co w tym chodzi tak naprawdę, to w ogóle nie gra kompletnie z tym, co mieliśmy w poprzedniej cywilizacji. No, No generalnie to jest poprzednia cywilizacja, tylko taka trochę namieszana. Mamy dużo Wywracana. tych rzeczy z poprzedniej, ale są jakieś dodatkowe rzeczy. No dziwne to jest strasznie, powiem szczerze. No ta ocena gry online 6 moim zdaniem nie wzięła się znikąd. Jest to całkiem, bym powiedział, trafna na tym, co tutaj widzę. W sensie, no bo nie grałem, więc ciężko mi powiedzieć. Chociaż jeszcze do dzisiaj, zanim wysłałeś mi te rzeczy, chciałem kupić to Day One. aha. I się No, jednak proszę. zastanowisz teraz, nie? Ale tak jak poczytałem, no to tak mówię, no nie bardzo. Mówię, to jak ja mam kurwa taką zmiksowaną Civkę 6 z jakimiś nowymi rzeczami i starymi, ale z niektórymi starymi usuniętymi, to ja wolę chyba w tą 6 pograć nadal. A No. ona kosztuje 20 zł na jakichś kluczykarniach. No i 4 dychy Więc- chyba upgrade ten deluxe, nie? Czy coś tam. Ja chyba za Deluxa nawet płaciłem 35 zł gdzieś O, tam no. w necie. No to Więc mam te wszystkie, mam tą Polskę i te wszystkie rzeczy. Więc reasumując, ciężko mi się wypowiedzieć ogólnie, w sensie, no bo nie grałem, nie No chcę tak, tutaj też tak, mówić ale pewnych rzeczy, mniej więcej, ale nie? osobiście uważam, że jak graliście w 6, to grajcie w 6. o. I myślę, że tutaj wyczerpałeś prawie, że temat imprezka. Mogę Nie, ja no teraz? tak szczerze powiedziawszy, jak tutaj popatrzyłem i tu bazuję głównie na grach online i CD Action, tak, bo tylko na nich się skupiałem. No Tak, bo tam było parę jeszcze, generalnie- ale tak, generalnie takie Znaczy, najważniejsze, tak. tak? Ale generalnie rzecz biorąc chodzi mi o to, że ja też mimo wszystko, jeśli chodzi o jakieś recki, jakieś takie rzeczy stricte około giereczkowe, no to jednak właśnie te gry online, właśnie CD Action, no i w zależności od tytułu, bo tam No i Game na to Only znowu oczywiście, no kurde, Game Only. no, panie, tego nie muszę wymieniać, kolego, szanujmy się. Dobra. Wszyscy powinni wiedzieć na tym kanale, gdzie wchodzić. Na Game Only wchodźcie, nie na jakieś gole tam, nie na CD Action. Nie. Ale generalnie rzecz biorąc, podsumowując, generalnie tak. Jeżeli chcecie dobrą cifkę, to jest 6. A jeżeli chcecie tutaj jakichś tych miksów, kombinacji, no to możecie spróbować te 7. No, gry online dały 6, więc myślę, że no to będzie adekwatna ocena. Jak będzie prawdopodobnie na jakiejś promocji, to się skuszę. Ale to zobaczymy, czas pokaże generalnie. No, więcej w stanie nie jestem nic powiedzieć, no bo no nie chcę też chcieć farmazonu, no bo nie miałem możliwości rozgrywki. Pisałem o kluczyk, ale no tutaj bez odpowiedzi jestem za małym kaszkietem, że tak powiem. Musisz kaszkiet majora założyć, żeby dostać kluczyk. Świeć panie nad jego duszą. Dokładnie. Dobra, jeżeli chodzi o Civkę, to ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo tam mówiłeś właśnie, że te zmiany są dziwaczne, ja się zgadzam, one są bardzo dziwaczne, ja w sumie się nie dziwię, że ludzie to krytykują, tak? Bo oprócz tego, że one są dziwaczne, to jeszcze niespecjalnie działają, niespecjalnie do tej gry pasują, z tego co ja czytałem, bo na przykład zdarzały się takie sytuacje, że no wiecie, macie jakąś cywilizację swoją mniej więcej ulubioną, i później musicie wybrać inną, tak? No ale każda cywilizacja ma przecież inne bonusy, także na przykład chcecie grać drogą militarną, wybieracie sobie cywilizację, która ma bonusy jakieś tam do wojska, tak? Gracie sobie nią, kończy się epoka i daje wam 3 inne cywilizacje do wyboru, które na przykład sobie idą w naukowców albo w kulturę, no to co macie zrobić? No to teraz tak trochę to wasze zwycięstwo militarne to gdzieś nie ma sensu, Właśnie tak? ciekawe jak to wygląda, bo jak na przykład budowałeś sobie cywilizację właśnie w tym militarnym stopniu, no i kurwa potem musisz przejść na inną cywilizację, która się na innych rzeczach No właśnie. skupia, to co z tymi właśnie kurwa twoimi No właśnie, militarnymi że rzeczami? wchodzą Co, jakieś one po pasywki prostu podobno. sobie są?
Czy co? Jakieś pasywki podobno się dodają i w sumie tyle, tak? Ale potem może ci się całkowicie wywrócić do góry nogami rozgrywka i będzie dupa, tak? Z tego co czytałem. Dziwne, no nie podoba mi się to już. I do tego mamy problemy z interfejsem, mamy problemy z mapami i tak dalej. No ogólnie wygląda to kiepsko, jeżeli właśnie chodzi o same zmiany. Natomiast ja bym jeszcze do jednej rzeczy chciał tutaj nawiązać, bo dla mnie to jest po prostu bez sensu, co zrobiono z tą jebaną cifką. Dla mnie to jest kompletnie, totalnie bez sensu, bo wiecie co by ekstra sukces odniosło? Jakby wziąć Cywilizację 5, troszeczkę poprawić dyplomację, zrobić ładniejszą grafikę i to wypuścić jako 7. To by był taki hit normalnie, ale nie, oni musieli wziąć, kombinować, poprzestawiać wszystko, no i wyszło w sumie nie wiadomo co, nie wiadomo czy to w ogóle odniesie sukces. Większość ludzi myślę, że oczekiwało właśnie powrotu do takiej starej cifki, takiego miksu bardziej właśnie, bo 6 to też była troszeczkę taka inna już. Dużo ludzi była tam... inna, ale była fajna. No ja Tak, sporo tak. godzin spędziłem. Dużo Bardzo ludzi dobrze się pisało, że bawiłem. niektóre rzeczy były fajne, a niektóre rzeczy były takie sobie, woleli tą piątkę, Znaczy, tak? To był taki miks w sumie, Miks ale to taki miks wyważony, że tak, jakbym miał dać ocenę osobiście, jeśli chodzi o cifkę, to ja bym dał takie 7,5. Tak. No i takie dużo okej. ludzi miało właśnie podobne odczucia i oni chcieli, żeby wiecie, po prostu to jeszcze bardziej zbalansować, do niektórych rzeczy może wrócić z piątki, niektóre zostawić te, co były z 6, coś tam ewentualnie dodać i wyszedłby z tego taki w miarę dojrzały, fajny produkt, tak? A zamiast tego wzięto cifkę, jakby wywrócono do góry nogami wszystko w cholerę i starano się zrobić coś, chyba nie wiem, tak na siłę nowego, no i wyszło nie za fajnie z tego, co widzę. No, za dużo kombinacji tak Za dużo zwanych, kombinacji, moim zdaniem. tak. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym też powiedzieć, że w sumie szanuję tych polskich recenzentów, że mieli opinię jednak taką troszeczkę inną, bo z tego co widzę, to tam na zachodzie to oni przyklaskują uszami w zasadzie do wszystkiego, także nie mają Tak, no bo praktycznie tyle lat żadnego. czekali na nową cywilizację, no to cieszą się tym, co jest. No nie mają żadnego zdania praktycznie, bo ja tak poczytywałem sobie te recenzje zagraniczne i tam konkretów to w sumie nie za wiele. Tam fajnie jest, klaszczemy dupami, w ogóle fajna gierka i tak dalej. Dziękujemy za kotnie i 10 na 10. Tak. Także To no, rozmawialiśmy już o recenzjach i te recenzje No. nijak się mają. tak. Przykład tutaj Eurogamer? nawet... Eurogamer, tak? Dobrze mówię teraz? Co? A co to było? No teraz to na dniach zrobili co? flipa. Kingdoma dali No co? 6 ocenę, Kingdom dał a 60, Dragon Age'a dali 100. Stówę. No, No. patologia jakaś w No, to ogóle. jest kurwa... I to ten zachodni, Eurogamer nie? To chyba, ten nie? polski. Zrobił Tak, właśnie tak, tego tak. flipa. Europejski ten. Tak. Ogólnoeuropejski chyba. No to był recenzje Eurogamer, to jeśli nie tak, mylę. odpuśćmy, tak, bo to już chyba. był temat. No także... Co z tą cifką w końcu? Ściek? Czy aż tak źle No nie Nie, jest? ściek bym nie powiedział, ale też 6 na 10 to jest dobra ocena według Gola, co dał. Ja bym tak dał. Tak bazując na tym, co przeczytałem. No bo Ja tak samo. no ciężko mi jest określić, no bo nie grałem, no Ja ale też no nie. na tym, co przeczytałem, jestem w stanie tutaj się zgodzić z oceną Gola. Jak będzie na promce? Pewnie kupię. Ja nie wiem skąd twórcom się w ogóle coś bierze, jak masz serię, coś działa, poprawiają i nagle robią jakiegoś flipa i kurwa dupy. wypuszczają część i dodają jakieś właśnie pojebane mechaniki z dupy. Czy tego nikt nie testuje? Czy oni nie mają ludzi, którzy, nie wiem, Chyba nie. sprawują pieczę nad tym i Może za mało im nie płacą. mówią im na zasadzie, ej panowie, to nie wypali, to źle wygląda, wiesz, takie kurwa, no to chore czasy. No nie wiem co oni robią naprawdę, ale zresztą wiesz co jest najśmieszniejsze? Że w sumie są przecież takie usługi, to się nazywa Silent Review, że zatrudniasz recenzentów profesjonalnych, którzy robią ci recenzję tajną, tylko dla jakiejś firmy, tak? I oni ci, to jest taka szczegółowa recenzja i oni dokładnie wypisują, jaką by dali recenzję publicznie, tak? Tylko, że to jest bardziej taka szczegółowa recenzja z ocenami wszystkich mechanik, tak? Czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza. Kurwa, czy naprawdę jest tak trudno wziąć 5 gości, zapłacić im, żeby to zrobili przed premierą i sprawdzić, bo to mi się wydaje, że dokładnie. nie daliby 9 na 10 i tak dalej, tak? No No tak, jak jeszcze, trudno? jeszcze Nie tym jest bardziej, trudno, tylko się, jeszcze kurwa, tym nie bardziej chce. jak ktoś serię zna, nie? No tak, no to mi się wydaje, że dużo ludzi by, takich recenzentów by to po prostu zjechało, tak? Tak jak u nas widać to zresztą. Zresztą my nawet oferujemy takie usługi, robiliśmy kiedyś taką recenzję i mi się wydaje, że zadowolony był z tego ogólnie wydawca.
Z tego, co mu Możesz przekazaliśmy. powiedzieć jaką grę? Nie Nie, pochwalić się, nie mam może, bo NDA to podpisane. Mam. nie bez powodu Silent to Nie się no, ja nazywa. pytam, dlatego pytam po prostu. Nie można, kurwa. to jest wszystko tajne, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, mi się wydaje, że takie usługi powinny być popularniejsze po tym, co widzę, co odwalają wydawcy, tak? No to fakt. Masz rację, 100%. Dobra, No to dobrze, no to jeżeli tu mamy. mamy obcykane, tak, mamy to i zastanówmy się teraz nad trzecim tematem, a trzeci temat to jest Capcom i jego podejście do sztucznej inteligencji. Ja tam wam wysłałem jeszcze przed materiałem tutaj tłumaczenie, bo to, co żeśmy czytali, to jest po japońsku ten artykuł. No i jeżeli chodzi teraz o Capcoma, no to wiadomo, firmy co jakiś czas korzystają ze sztucznej inteligencji do jakichś tam różnych rzeczy, tak? Natomiast tutaj jest taka sprawa, że Capcom się wygadał, że on korzysta z AI do produkcji gier. Konkretnie to było AI od Google'a, to Gemini. W internecie się zrobiła taka zadyma, gracze mieli, wiecie, obawy, czy korzystanie z tego AI nie wpłynie na to, że te gry będą dużo nudniejsze, takie, wiecie, generyczne. Myślę, że to jest uzasadniona obawa. Ja akurat tutaj ten temat dość mocno zgłębiłem, także pozwólcie, że zacznę ja tutaj akurat. Śmiało. Moim zdaniem, tak jak ja przeczytałem cały ten artykuł, bo tam zrobił się z tego straszny młyn, tam były słowa wyrwane z kontekstu w internecie i w ogóle. Ja przeczytałem dokładnie cały ten artykuł i mi się wydaje, że trochę jest jednak przesada, jeżeli chodzi o reakcję, bo trochę się zrobił z tego clickbait. Tak jak mówiłem, niektórzy youtuberzy tam tacy marniejsi powyrywali z tego jakieś słowa i w ogóle też poprzekręcali i tak dalej. To, o czym pisano w tym artykule, to jest nie to, że sztuczna inteligencja ma tworzyć gry, tylko ona ma pomagać tworzyć gry, a to jest w ogóle coś innego. O co tam chodziło? Bo tam był dokładnie jeszcze przykład podany, że na przykład oni sobie projektują jakąś grę, mają tam na nim jakiś pomysł, no i projektują lokacje, tak? No i wiadomo, projektuje się lokacje, no to tam muszą być różne rzeczy, na przykład szafki, telewizory, dywany, różne tam pierdoły, tak? I tam był podany konkretny przykład, że oni robią jakiś telewizor na przykład do gry, jakiś model, ale no ten telewizor musi mieć też jakąś markę, musi mieć jakiś wygląd, musi jakoś wyglądać, tak? To nie może być jakiś model z dupy tam wzięty z internetu. Musi to mieć jakiś styl i to musi być w miarę zgodne też ze stylem gry. I tutaj oni używają tego AI, tak? Oni podają, w jakim stylu ma na przykład zrobić model telewizora, ma to zrobić 50 razy i oni sobie na podstawie tego wybierają, co by im się na przykład spodobało, co by do tej gry pasowało. Ta inteligencja niekoniecznie daje pomysły, bo pomyślmy, że przecież ta inteligencja, ona nie jest inteligentna w ogóle, to jest taka nazwa myląca. To AI jest durne jak but. Ono nie potrafi niczego wymyśleć, ono tylko potrafi powielać i kombinować. Więc ona nie może wymyślić gry. Ona służy tylko do tego, żeby pomagać w takich właśnie powtarzalnych pierdołach, jak wymyślanie marki telewizora, jak na przykład pomaganie w zrobieniu jakiegoś modelu, jakiegoś dywanu, tak? Takie pierdoły. I to nie sztuczna inteligencja projektuje grę. Także mi się wydaje, że tutaj te obawy były uzasadnione. Natomiast myślę, że ja je teraz troszeczkę rozwiałem, że to nie o to chodzi, że ta sztuczna inteligencja tutaj jest używana dobrze. To nie jest tak, że ona generuje grę, tylko właśnie temu Capcomowi pomaga w produkcji tej gry. Mi się wydaje, że to jest pozytywna rzecz i też mi się wydaje, że to zobaczymy w innych firmach. Teraz może Benny, jedziesz, co na ten temat myślisz, bo ja już tutaj się Jeżeli tak, sprzęgliłem ze w wszystkiego. ten sposób ma to wyglądać, jak ty to opisałeś. No, wiadomo, to jest nieunikniony proces. To jest, wiesz, AI w jakimś stopniu przejmie pracę ludzi, no ale to też nie jest tak, że przez to wypierdolą kogoś z roboty, no bo ktoś to mimo wszystko i tak dalej będzie musiał nadzorować i wiesz, pilnować, żeby to było tak jak ty mówisz, mieć odpowiedni styl i tak dalej. Tak. AI już jest używane i akurat ten przypadek, co ty podałeś, no mi się wydaje, że to jest spoko, bo jednak odejdzie dużo takiej mozolnej, Pierdół takich, bezsensownej roboty pierdoły, które czas możesz przeznaczyć na nie wiem, doszlifowanie czegoś innego i tutaj AI zrobi coś dla ciebie, za ciebie. No ale na przykład Activision przy Call of Duty już się też tym bawi i też była afera odnośnie AI i że mają wypierdolić aktorów, wiadomo, nie będą im już płacić, aktorzy stracą robotę, głosowi i tak dalej i oni sobie przez AI będą to odtwarzać i wrzucać, to już podobno już są tam coś jest z AI wygenerowane i wrzucone, wiesz, głosami normalnie aktorów w grze, nie? Paczki do Call of Duty, jakbyś wszedł, zobaczył bundle, co na sklepie sprzedają, to jest kurwa 100% generowane przez AI, to nawet widzisz
jak są animacje porobione i kto tam coś grzebał przy tym AI, jak to wygląda, to wie, o co chodzi. Tam był nawet cyrk, że na święta zrobili event i był wygenerowany ekran ładowania, który mogłeś w evencie odblokować i tam był Mikołaj Zombie, który miał 6 palców u dłoni i ta dłoń była na pół ekranu. I oni tego nie wyłapali, oni to normalnie puścili w event, to człowieku to był taki śmiech na sali, wiesz, tam jest, no i to mi się wydaje jest w tym przypadku złe używanie tego AI, bo to wszystko widzisz, że to tam, no wiadomo, że AI potrafi spierdolić pewne rzeczy, jak tam sobie piszesz, co ma ci zrobić, to on nie ogarnia, tak jak ty mówiłeś, że to jest głupie jak but, to musi być też ktoś odpowiedni nad tym sprawować władzę, żeby to działało tak, jak powinno. I tam widać, że często im coś nie wypala, wiesz, to co oni wrzucają, jak coś wygląda, nie wiem, jeżeli to ma robić takie pierdoły rzeczy na zasadzie fikcyjną markę plus styl jakichś tam przedmiotów konkretnych do stylu gry i tak dalej, to spoko, jak najbardziej. Nie wierzę to nawet nie w najbliższych latach, że AI byłoby w stanie wyprodukować, obmyśleć całą grę, wiesz, od podstaw do zasadzie, nie wiem, z mechanikami. No nierealne. To jest, nierealne mi się wydaje też. No tak, nierealne. Tak jak ty mówisz tam, do czego oni mają to używać, jak najbardziej spoko, bo mówię, to jest zaoszczędzony czas, który można wpompować w coś innego, co da tam lepszy efekt, czy w mechanikę, czy w coś. Tak, także wiesz, to jest akurat spoko, nie? To nawet na zasadzie rozmieszczenia przedmiotów nawet w pokojach i tak dalej, to też myślę, że AI by bez problemu mogłoby to, wiesz, poogarniać i dużo by projektantom też odeszło roboty, mogliby się tam zająć, no ale to wiesz, to już tam ich rzeczy, no ale to wiadomo, że jak słyszysz AI, to jest panika w sieci, bo zaraz będą ludzie zwalniani, że jak to, że roboty przejmują świat, wiesz, kurwa, Terminator i Skynet i w ogóle, nie? Już zaraz będzie Armagedon. Skynet. No, to się, wiesz, zaczynają się takie, kurwa, zaraz gadki i czapki od razu ludzie, wiesz, spod biurka wyciągają na łeb foliowe i elo, lecimy w internecie tam, nie może tak być, no, także. Nie, ja uważam w ogóle w tym stylu, tak jak ty to opisałeś, ty żeś tam się w to zagłębił, jak najbardziej spoko, niech wykorzystują, no, ale mówię, ja nie wierzę, że ja w tym momencie byłoby w stanie stworzyć grę, wiesz, na przykład tam od podstaw, czy jakieś tam mechaniki, czy nawet świat, tam to zawsze coś będzie nie tak, to ktoś by i tak musiał tam się grubo napocić, żeby to wyglądało tak, jak powinno wyglądać, powiedzmy, no bo wiadomo, że twórca też ma jakiś tam zamysł i koncept wie, jak to powinno wyglądać, nie? No. Także tak. No ja uważam, że okej, spoko, niech sobie tam w takim stopniu niech sobie działają, jak najbardziej niech nie używają, ale na przykład takie właśnie typu już nawet głosy, wiesz, że wypierdalasz aktora, bo masz próbkę jego głosu i tobie wystarczy pół minuty czy tam minutę jego głosu, żeby potem zrobić sobie z tego dialogi, no nie, no to już jest chory, wiesz. Co innego w sytuacji, no wiadomo, jak aktor umrze i tak dalej, a ciągniesz dalej serię, okej, no tak, spoko, to wtedy trzeba, nie? Ale no jeżeli no masz fizycznie człowieka i ty go wypierdalasz dlatego, bo sobie wziąłeś z nim jego próbkę głosu i masz jakąś kulawą umowę z nim podpisaną, że w sumie to ty nie musisz już go więcej zatrudniać, a dalej możesz używać jego głosu, no nie, no to jest chore, nie? No tu też się zgadzam, że to jest porąbane, ale natomiast ja bym chciał jeszcze jedną rzecz nawiązać do tego, co mówiłeś o Activision, że oni na przykład wygenerowali właśnie obrazek z tym sześciopalczastym ziomeczkiem i to było widać, bo oni moim zdaniem robią to dupy strony. Bo tak jak mówiłem, tutaj to AI u Capcomu, jak generowało coś tam, to ono generowało jakiś pomysł, tak? Jakiś obrazek generowało. No i na tej podstawie pracownik robił swój model już, tak? On nie brał tego dokładnie. Tak, on nie brał dokładnie tego, no nie, co tam to wyglądało tak, jak na zasadzie, wiesz, odpalasz sobie AI i piszesz, nie? Dobra, święty Mikołaj zombie, nie wiem, sra pod siebie, wypycha nogami, generuj i co wyszło, to nie, wiesz, nie sprawdzili, dobra, wrzucamy do gry, elo, będą zadowoleni tam. No to tak wyglądało, nie? No, wyobraziłem sobie to. Właśnie, dobra. No ale nie, no tak jak mówię, to jest od dupy strony totalnie,
bo oni tam właśnie, żeby uniknąć tego, że to będzie wyglądało do dupy, to tam tylko to AI podsuwało jakieś tam fajne pomysły, tak? I No nie, oni no na to podstawie tego akurat dopiero robili spoko, model, tak? I robili model, no dobra, no to tak, jeszcze... tak, żeby to, no, wiesz, to... wszystko pasowało. Ja nie wiem, o co Tak tam o to panika, chodziło. to w ogóle w drugą stronę jest. No, bo clickbait się z tego zrobił, bo tak jak mówię, jakieś marne tam youtubery, jakieś inne tam Nie, lesze, no to wiadomo, wiesz, ale to, podchwyciły to. wiesz, zawsze masz mniej roboty, tak? No bo jednak stworzyć model, jak już ci coś tam wygeneruje na podstawie jakiegoś tam pomysłu, że nie musisz od podstaw, od zera tego robić, to zawsze dużo szybciej, tak? Także Tak, jak no ja najbardziej jeszcze niech tam chciałbym- korzystają, nie? Jeszcze chciałbym nawiązać do pracy też samych modelerów, tak? To zauważcie, że jak na przykład gościu modeluje na przykład, no nie wiem, owcę załóżmy, no to na drugim ekranie z reguły ma zdjęcie tej owcy. Żeby dobrze ją wymodelować w 3D, tak? No to Mhm. tu jest prawie to samo, tak? A i mu jakiś pomysł podsunęło, myśli, że wygląda to fajniej, na drugim ekranie ma zdjęcie tego i on robi na tej podstawie, wiesz, model 3D, który będzie idealnie pasował do gry. Mi się wydaje, że to jest praktycznie to samo. No nie, no w tą stronę okej. A nie wiem, JJ to zasnął? Właśnie, Nie, JJ, no, przygadaliśmy was. cię, także wal, Nie, śmiało. no, siedzę, słucham was, no generalnie ja się zgadzam, no powiem wam tak, no jeżeli AI ma nam pomóc, w sensie nam, twórcom ma pomóc w takich kwestiach, jak właśnie jakieś modele, takie rzeczy, że jakiś mamy koncept stworzony przez AI i to udoskonalamy, no to spoko, bo to ułatwia pracę, tak? Przypuśćmy, zamiast spędzić kurwa 20 godzin na tworzeniu no, Modelu. jakiegoś modelu, czy jakiegoś asetu, czy takich rzeczy, no to spoko, no bo to nam przypuśćmy, nie wiem, z 20 do 10 godzin skróci i to jest fajne. Tylko, że no tutaj kwestia jest taka, że no jeżeli to AI ma tworzyć całkowicie za osobę rzeczy, no to już jest chujnia, ale jeżeli to ma wspomagać, no to spoko. Mi to pasuje, no bo to ułatwi pracę i skróci. No co tu dużo mówić, no jeżeli wykorzystujemy AI Dlaczego tu w mówimy wspomaganiu, jak, wiesz, a nie w samym tworzeniu, Mhm. no to spoko. Tu konkretnie o tej sytuacji Capcomu, no to jest, wiesz, takie wyolbrzymione mocno, nie? To, co oni tam robią, tak, a tak. co się naprawdę właśnie tam dzieje, nie? Także, no nie, w tym przypadku No tak, to no. jest akurat, no, na plus, tak? To jest, No tak, to fakt, to się zgadzam. A podejrzewam, że dużo Co firm tu będzie dużo na mówić? zasadzie Tej drugiej robić, nie? tak jak na przykład Activision chce robić. No, Acti- tam się, wiesz, no. tam się gnój w necie No, zrobił, łatwiznę. także jak tam na razie tam z tymi aktorami, jak to dalej będzie, tam nie wiem, już się nie zagłębiałem, ale no to mówię, tam krzywa akcja i tam grubo poszło z nimi, nie? Tam ciśnięcie wtedy. Ale oni to No, się w ja ogóle też niczym ich nie pocisnę. przejmują, to jest druga sprawa, że oni to mają we wszystko wyjebane, nie? No, mogą, nie? Konkurencji Stać brak. ich. No, stać No. ich. No, Dobra, także to tak. jak żeśmy to, co wyjaśnili, Capcom to kochamy jeszcze mamy ogólnie. temat na Capcom kochamy. Ja też go kocham, Resident Evila grałem ostatnio, Nie, no zajebisty, czyli Capcom jest... Którego? czwóreczkę remake grałem, także zajebisty. O. Capcom jest w topce U mnie ostatnio. czeka na ogranie. Praktycznie No. wszystko, co wypuszczają, jest w pytkę, nie? No, naprawdę zajebista gierka. No ja pierwszy raz grałem i muszę przyznać, że jestem naprawdę zaskoczony, jaka fajna to jest gra. A poprzednie Mi się bardzo spodobała. nadrobiłeś? Nie, jeszcze nie, a w ogóle nie mam strasznie mało Trójka czasu, i wiesz. dwójka, bierz się za te No. tytuły. Mam gościu. kupione, ale tyle jeszcze dobrego. nie kupiłem. Kurwa, no to graj. To Będę jest kawał grał. dobrych gier. Będę grał, przyrzekam. Dobra, jedźmy dalej. Został nam jeszcze ostatni temat. A jest to temat związany z Kingdom Come Deliverance'em. Natomiast nie obawiajcie się tutaj, słuchacze, my nie będziemy oceniać tej dwójki, bo zresztą nawet nie graliśmy w nią. Benny trochę grał, Ja gram, ale ja nie ja grałem. gram. Tak, Gra cały czas. gra cały czas ale nie będziemy tego oceniać, bo to nie o to tu chodzi. My byśmy chcieli tutaj porozmawiać o czym innym, bo to, że ta gra jest spoko, ta KCD2, to praktycznie wszyscy z nas przypuszczają. Chyba tak jest, z tego co widzimy. Natomiast ciekawa jest inna rzecz. Jedynka tej gry, czyli Kingdom Come Deliverance 1, wyszedł sobie już jakiś czas temu i to była w sumie gra taka, no, dość niszowa. Trudna gierka. No indyk. Tak, indyk, fajna gierka, ale taka no mocno niszowa, tak? Ludziom się podobała, no ale nie był to jakiś tytuł kasiasty, tak? Nagle wychodzi teraz dwójka i dosłownie wszędzie jest o niej hype, rozbija bank, rozpierdala wszystko, sprzedaje się jak świeże bułeczki
I dlaczego teraz tak się stało? Co się stało, że nagle ta dwójka jest taka zahypowana? O co tutaj w ogóle chodzi? Czy jedynka na to też wpłynęła? I tutaj myślę, że Benny będzie idealny, żeby zacząć, bo on w to Że grał. nie tak jak wiem, czy mówiłem. będę idealny, czyli tak. Bo Ale grałeś w dwójkę. Masz plus. gram w dwójkę, ale znowu nie grałem w jedynkę, bo z jedynką miałem taki problem, że ja bardzo długo czekałem. Bardzo późno w ogóle chciałem wejść w tą grę. Jezu, ja to odpaliłem chyba pierwszy raz właśnie na PS5. To iście filmowe doznanie, bo tam chyba nawet 30 klatek ta gra nie trzyma, przy tym wygląda jak żyk, to jest CryEngine jeszcze i to wygląda naprawdę źle. Jak będę miał kiedyś okazję, nie wiem, młodemu kompa zakoszę, to sobie może ogram na PC-cie, bo co miało taki wpływ na tą dwójkę, właśnie wszystkie mechaniki zawarte w jedynce. I wiadomo, ludzie się od tego odbijali, bo to jest dosyć hardkorowa gra, bo tam Trudno. dosłownie wszystko ma kurwa wpływ na otaczający cię świat i na to, jak na ciebie ludzie reagują. Od, nie wiem, ubioru to, nie wiem, tam wystarczy u kogoś w chałupie drzwi otworzyć złe i człowieku już do ciebie tam ludzie startują, już na ciebie krzywo wszyscy patrzą, nie? No. I mechaniki, rozwój postaci, w sensie jako klasycznego RPG, podejście ludzi do tego jako klasycznego RPG i rozwój postaci, to jak zdobywasz umiejętności, perki, ile tego wszystkiego jest i ile masz możliwości, no to jest, ja to jestem w szoku, nie? I trochę żałuję, pluję sobie w brodę, ale no po prostu jedynka w wersji na Playkę to jest najgorsze wydanie ogólnie na rynku. Ciężko się przez to przebić w tym momencie. Na Switcha chyba zwłaszcza jeszcze jak odpaliłeś dwójkę, to teraz do jedynki to nie wrócę. No mówię, no jedyna opcja to jest, że sobie u któregoś z młodych na kompie kiedyś tam odpalę i na pewno to zrobię, bo chłopie, no dwójka to mnie zaczarowała. Ja podchodziłem do tego z dystansem, ale przed premierą im więcej oni wrzucali materiałów promocyjnych i w ogóle ich podejście do tego, nawet z tymi kluczami, kiedy oni porozsyłali ludzi, oni po prostu byli kurwa pewni, że ta gra będzie dobra. Bardzo dobra ta gra, to jest dla mnie w tym momencie, wczoraj była premiera, nie wiem kiedy my to wrzucimy, tam wleci na YouTube'a, ale ogólnie dzisiaj mamy 5. Wczoraj była premiera. Wieczorem jak zacząłem grać, to zrobiłem sesję 10 godzin. Z buta. Siedziałem, nie wiem tam do której, to już mówię, dobra, idę spać, bo miałem trochę zajęć dzisiaj, to tak nie miałbym kiedy tego odespać, ale tak, zrobiłem sesję 10 godzin. U mnie wskoczyło to w tym momencie na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o gry open world. Świat, jak tam żyje, jak reaguje na twoje poczynania, randomowość w ogóle świata. I testowałem to, żeby nie było, że ktoś powie, a pierdolisz głupoty, że tam i to tyczy się i questów, i randomowych na przykład rzeczy. Dzisiaj pisałem na przykład na X-ie o tym, że idę sobie lasem i ogólnie takim powiedzmy łotrzykiem sobie gram tam złodziejaszkiem, tak sobie Henryka wymyśliłem, nie? Taki skrytobójca złodziejaszek i widzę kobietę, mówię, dobra, opierdalam jej sakwę i uciekam. I człowieku, idę po cichu w krzakach i nagle ona zaczyna coś tam się drzeć, machać łapami, wybiegają wilki, zagryzły ją, po czym uciekły. No to ja sobie podszedłem, free loot, zabrałem wszystko z niej i poleciałem sobie dalej, ale chwilę wcześniej miałem save'a. Mówię, dobra, wczytam, zobaczę, czy to jest na zasadzie, no zawsze tak jest, czy to jest taki randomowy z dupy. Wczytuję save, idę w to miejsce, nie ma jej, nie ma nic. Wczytuję jeszcze raz, idę i w tym samym miejscu atakują mnie na przykład bandyci. I to samo miałem z questami, że spotkałem jakiegoś tam rycerzyka w jakimś miejscu, no i tam jakiś był quest, coś, no i ja go źle trochę zrobiłem, dostałem w czapę od niego, wczytałem save i na przykład jego już nie było, nie? Także takich rzeczy jest masa. Jak Werder trochę, nie? To jest taki symulator. No, dosłownie. No, to jest, powiem ci, bardzo gameplayowo. Ja ogólnie nie jestem RDR-owy, ale trochę tam, powiedzmy, pograłem. I bardzo świat jest zbliżony do tego, co masz tam. W sensie idziesz sobie i ktoś się zaczepia, nie wiem, bo się nie umyłeś i śmierdzisz, nie? I on komentuje, że capisz, jakbyś tam z obory wyszedł. I możesz mu odpowiedzieć. Na różne sposoby możesz mu odpowiedzieć. No możesz go olać i wiesz, no wiadomo, to prowadzi do też różnych sytuacji. Druga sprawa, narracja, dialogi.
kurwa, fenomenalnie to jest zrobione. Dialogi to jest, no ja nie wierzyłem, ale to nawet nie chodzi o główną linię fabularną. Tu jak sobie pójdziesz gdzieś z boku, staniesz, posłuchasz ludzi, druga sprawa, że z tego często są też podpowiedzi do jakichś questów albo początku questów, tylko wiesz, tu nie masz mapy obsranej znacznikami, nie? Tu często jest tak, że masz w jakiejś miejscowości jeden punkt podany, a resztę musisz sobie znaleźć. I właśnie masz takie jakieś wskazówki z dialogów, Stara wyłapujesz szkoła, i tak taka? dalej. Tak, i dosłownie jak chcesz być tankiem z mieczem, to bierzesz kurwa wielki miecz, zakładasz zbroję, biegasz w tym na początku jak melepeta, bo się nie możesz ruszyć, ale z każdym krokiem wpada ci exp. Z każdą walką wpada ci exp. Ale tylko do tego sobie levelujesz. Jak chcesz być łotrzykiem, no to wiadomo, zakładasz jakieś lekkie ciuchy, skradasz się i tak dalej, wiesz. I tego jest multum. Tam możliwości, ja podejrzewam, buildów, to tam będzie, ludzie będą sobie robić tam, o chłopie. A jak ci się nudzi, to możesz sobie iść i nie wiem, kurwa miecze strugać przez pół dnia, żeby sobie potem to sprzedać i hajs zarobić. Zarobić. Ale sam świat, Typowy. sam, no, tu dużo ludzi tak ma, sam świat, masz powiedzmy wprowadzenie 2-godzinne tam, no nawet nie, no niech będzie tam, no niecałe 2 godziny, otwiera się świat przed tobą i elo, i masz w dupie główne zadania, człowieku, tam biegasz po tych wsiach, to jest tak piękne. Optymalizacja na kompie, tam z tego co widzę chłopaki ogólnie wszyscy chwalą, na konsolach, no tak samo, bajka, no na playce zwykłej 5, w trybie wydajności, trochę się go obawiałem patrząc Słyszałem, że nieźle jest. jak inne gry potrafią wyglądać w tych trybie wydajności już teraz na tym. Chłopie, no jest cud. No na pro słyszałem, malina. że kosiara też jest. Tak, bo to masz tryb jakości ze zwykłego playa. Tylko w 60 FPS tylko w chyba, nie? 60 klatkach, ale szczerze, No. ta wydajność, kurwa, no byś musiał usiąść, nie wiem, metr od tego, no tam widać leciutko ta rozdzielczość spada, ale i tak to jest zrobione, no widać, że się chłopy przyłoży. Ma ta gra jakieś tam swoje bolączki, wiadomo, no tego wieku dziecięcego, jak to się mówi, nie, tam zgrany wrzucał na X-a, jakby ktoś tam sobie siedział, może zobaczyć. Też miałem takie problemy jak on, na zasadzie w niektórych lokacjach, nie wiem od czego, tak jakby dźwięk ciął, takie kurczę, Czy dziwne bugi jakby jakieś po strzelanie. prostu, tak? To są jakieś takie bugi. Ten dźwięk to mnie trochę denerwował, ale jakieś tam graficzne, co się zdarzają, to nie są na tyle jakieś tam potężne i nie występują tak często, żeby ci zepsuły, wiesz, radość z gry. Experience. Ale No. mechanicznie i tak dalej, no to kurwa, no to jest cudo. Ja podejrzewam, że dużo ludzi wróciło do jedynki, jak właśnie zaczęło być to bombardowanie tymi materiałami z 2 właśnie. Tym nie? hypem. Tak, No. tym hype train, kurwa, tam się narastał sobie i ludzie zaczęli sprawdzać tą jedynkę i się okazało, ty kurwa, to jest całkiem spoko gra. W sensie RPGowo to jest naprawdę hardkorowy, fajny tytuł, nie? I masz dosłownie swobodę, no swobodę taką totalną. Możesz robić co chcesz, nie? I jak No. chcesz i naprawdę, i każde przejście, każdą rozmowę, w zależności od tego, jak rozwijasz tą postać, to każde twoje przejście może wyglądać inaczej i rozmowy w grze i tak dalej, wiesz. Dlatego no myślę, że to najbardziej tak powiedzmy zapunktowało, że teraz w tym momencie jest taki hype na to, taki No, totalny myślę, symulator że możesz mieć rację w sumie. czeskiego wieśniaka, bo na początku to jesteś jak taki wsiurek. Tak, na początku jest wsiurek. Ale Znaczy, nie, no, w jedynce ogólnie- był totalny wsiurek, nie? No w A jedynce teraz tak, jest tutaj, gigakat. tak, tutaj jest o tyle plus, że w jedynce to musiałeś się czytać uczyć, nie? Tak, ja się uczyłem. Siedziałeś czytać. po kiblach i czytałeś, nie? To tutaj chociaż No, tyle odpada, łacinę że jeszcze potem też. tak, że od początku Henryk potrafi czytać. Tyle dobrego mamy, no. Nie, no ale- to twoim zdaniem ogólnie po prostu Jezu, dla jest mnie to takie, w tym że momencie to rozbudowane jest- mechaniki, tak? Ale Zadecydowałem tego mniej jest w więcej o cholerę. tym. No tak, i tego jest przede wszystkim w cholerę. I jest dużo bardziej przystępne, jakoś tak podane, że nie wiem, czy te opisy tych mechanik tak zrobili. Wiadomo, Intuicyjne, mówię, że to w jest, jedynkę, wiadomo, w o jedynkę co nie chodzi. grałem, ale ludzie mówią, że niektóre rzeczy są łatwiejsze niż były w jedynce, no ale no to wiadomo. Ale nie są na tyle łatwe,
nie wiem, żeby to jakoś psuło tą Zbalansowane zabawę. znaczy, że to jest Tak, dobrze, są tak? zbalansowane dobrze, no. I tego naprawdę tego Zrównoważone jest w takie cholerę wszystko i jest, jest dużo łatwiej podobno wejść w świat tej gry. No nie wiem, ja nie miałem ogólnie problemu, to ja to się zakochałem w ogóle od samego początku, nie? Gdzie mówię, jedynki nie przeszedłem i ja jeszcze podchodziłem z takim dystansem. My tam trochę chłopaki, wiesz, jak ciśnienie mieli. Napuścili cię? I tam, tak, to i oni wrzucali z jedynki jeszcze tam te materiały i tam gadki, bla, 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 to mnie to trochę tak, mówię, nie, dobra, zobaczymy, spróbujemy. No i im bliżej tej premiery, tam obserwowałem, wiadomo, co się dzieje wokół tej gry i obserwowałem sobie materiały i słuchałem ludzi, no bo oni dostali te kody już miesiąc wcześniej praktycznie i oni mieli, Tak, bardzo powiedzmy, wcześnie. dużo gorszą wersję tej gry, a i tak tam mało kto mówił o jakichś błędach, tam same pozytywne rzeczy wszędzie były i to nie mówię tylko u nas, wiesz, w Polsce, ale ogólnie za granicą, to mało kto, wiesz, miał jakieś tam problemy, no to mówię, nie, dobra. Prawie nikt nie No narzekał. i poszedł tam, chuj, na to. poszedł preorder i elo. I powiem ci, no, pretendent do Goty, a masz 5 luty, nie? Dobra, to jest- dajmy się jeszcze imprez sobie powiedzieć, bo tutaj uciszył się. JJ, jesteś tam? No jestem. Dajesz. No ale wiesz, co ja mam powiedzieć o Kingdomie? Mogę powiedzieć tyle. Spędziłem jakieś, nie wiem, 10 godzin w jedynce. No. Dla mnie ta gra w tamtym momencie jak grałem była totalnie drewniana, kompletnie mi nie leżała. No nie stałem się fanem tej gierki. Mhm. No i nie zachęciła mnie do kupna dwójki. Mhm. Więc Czekaj, sorry, że cię wpierdalam, ale propos tej drętwoty. Właśnie, i to jest kolejne, że jak masz niskie umiejętności właśnie w tej grze, to powiedzmy z każdym poziomem im wyżej lecisz, ta gra jakby staje się właśnie płynniejsza przez to, że Mniej ten nasz drewniana. Henryczek, tak, zaczyna bardziej ogarniać te rzeczy. I naprawdę, z początku to może się wydawać, że coś jest na przykład drętwe, ale jak zaczynasz się szkolić w tym no tam, zakresie tam jakiejś tam umiejętności, to ta gra robi się wtedy też automatycznie właśnie płynniejsza. Ale no ja miałem ten sam problem właśnie co JJ mówi, nie? Z jedynką na początku. No i tym bardziej, że ja grałem na Playce, nie wiem jak on tam, na czym on testował, ale na Playce 5. no, także tam się naprawdę... Najpierw na prosiaku 4, a potem na 5. No, w To ja jedynce tak samo można się zderzyć ze ścianą właśnie z jakością. Tam podejrzewam, że 60 klatek Daj odblokowanych. JJ-owi powiedzieć. Już, dobra, już mówię. Tylko, że w jedynce Niech się wypowie. 60 klatek odblokowanych w jedynce i tam by też diametralnie zmienił się odbiór tej gry już jedynki, nie? Bo to jest naprawdę, to jest ból kurwa grać, ten CryEngine, gdzie tam jeszcze nie masz żadnych opcji wyłączenia na zasadzie jakiegoś tam blura i tak dalej, to Jezu, człowieku, to kaleczy ci oczy, nie? I to też jest taki, że przez to bardzo drewniana ta gra się wydaje, przez płynność, której tam kurwa w ogóle nie ma, nie? Dobra, JJ, gadaj, bo ja to... Dobra, i jeszcze taka mała prośba, żebyśmy też nie gadali też aż tak bardzo o samej grze, tylko o tym właśnie, czy ta jedynka, czy w ogóle, co spowodowało, że jest hype na dwójkę, tak? Waszym zdaniem. Znaczy Nawet tak, jeżeli ja nie się lubisz odniosę- tej gry, JJ, tak? No to ja wiem, że ty nie powiedziałeś tylko o imprezie. Ja się odniosę trochę w innej kwestii, bo mnie ten hype nie dotknął. Tak, no właśnie chciałem się spytać, jak ty byś to ogólnie widzisz, tak? Tak jak mówiłem, dla mnie ta gra jest strasznie drewniana. Mi ona kompletnie nie siadła. Plus jest taki, że wiele mnie nie kosztowała, bo tylko 15 pierdolonych złotych polskich. Więc to jakiś wielki wydatek nie był. Ale generalnie rzecz biorąc, zachęcony byłem samym klimatem. Bo no fajnie, tutaj Czechy, tutaj blisko nas, te widoczki i to wszystko, fajnie to wygląda. No ale pograłem trochę w tą jedynkę już jakiś czas temu, no nie wiem, tak z pół roku temu. No i no nie siadło mi. Wychodziła ta dwójka. Mnie w ogóle ten hype train nie dotknął. Ja to kompletnie zlałem i w ogóle. Ekipa tutaj z Twittera kupiła. Tak jak Benny, Olka, Sadowski i reszta całej ekipy. Chłopie, on nas wyzywał tam, żeśmy się tym jarali. No tak było, nie mówię, że nie. Że jebać pepików.
Ale pytam no tak, czemu. to fakt. Znaczy, no to było odnośnie samej gry, no bo mi po prostu się nie podobała. No nie podoba mi się nadal ta jedynka. No może jeszcze zrobię podejście, bo nie mówię, że nie, bo kiedyś byłem hejterem Soulsborne'ów, a w tym momencie mam ponad 300 godzin w Elden Turbowanym Ringu. jesteś. Kupione wszystkie 3 Dark Soulsy i Bloodborne'a w goty. Leży tutaj na półce i czeka na ogranie, ale to już mniejsza. Dam jeszcze pewnie szansę tej grze, no bo jak już kupiłem, no to wiecie, no... Musisz. No, druga szansa należy się. Ale z dnia na dzień przez tych chujków, kurwa, z Twittera, tak, ty, Benny, też, skłaniam się ku kupnie tej, kurwa, gry. Zwłaszcza jak ona działa na Steam Decku. Bo mam opcję Steam Deck albo PlayStation, więc jeszcze mam chwilę czasu, żeby pomyśleć, znaczy mam dużo czasu, żeby pomyśleć, no ale jak już mam kupować, to prawdopodobnie w tym tygodniu, więc no nie wiem, jeszcze pomyślę, ale generalnie rzecz biorąc, jakbym miał się od samej jedynki odnosić, to bym nie kupił dwójki, ale przez to, że ekipa gra tutaj i dzielą się tymi wszystkimi rzeczami odnośnie dwójki. I tym bardziej, że od nas No to nie jest- każdy skończył i też się podbijali od jedynki, nie? A dwójką Tak, wszyscy to jesteśmy fakt. zachwyceni, No, nie? to też masz rację, no. Więc jest duża szansa, że jeszcze w tym tygodniu wylądują mnie w którejś z bibliotek, albo Steam, albo Sony. No ale to zobaczymy, muszę jeszcze pomyśleć. Myśl. Mogę to kupić, nie ubędzie mnie to na budżecie, ale myślę nad tym, no bo nie chcę też głupio wydawać pieniędzy, bo też chodzą za mną inne gry, jak na przykład, nie wiem, Dragon's Dogma czy Stellar Blade. Ale Polecam to jeszcze do obie. przemyślenia. Polecam obydwie, jakby co. Dobre No są. to jeszcze do przemyślenia, więc te 3 gry są do wyboru, zwłaszcza, że Dragon's Dogma w wersji Deluxe jest teraz na promocji na PlayStation, więc zobaczymy. No, O, czas myślę, że pokaże. warto. Czas pokaże. Dobra, to jeżeli Także, ty ogólnie... no tyle mogę powiedzieć. Tak, to by się udzielił ogólnie ten hype, że tak powiem, swoich znajomych, Udzielił tak? się, ale jeszcze nie przekonałem Jeszcze się. nie przekonany tak bym jesteś, powiedział. ale no Tak, widzisz, tak, że no. znajomi kupują, lajkują, tak, i tobie to... Tak, no to na drążycie, tym bazuje, bo na samej rozgrzewce z jedynki to bym nie kupił. Nie ma takiej opcji. W ogóle bym olał tą nie promocję, tylko tą premierę, jakby nie ekipa. W ogóle bym się tym nie zainteresował. Prawdopodobnie nawet bym wyciszył na Twitterze słowo KDC. Grubo. Kumam, o co biega. Dobra, ja jeszcze tu chciałbym, tak słuchałem właśnie was, tutaj Benny mówił, że bardzo mu się podobało, natomiast Imprezka mówił, że się odbił. Tutaj Benny powiedział jedną bardzo ważną rzecz, mi się wydaje, że nawet te osoby, które się odbiły od jedynki, potem polecały dwójkę, jak kupiły. Myślę, że to bardzo dodało reklamy, tak? Bardzo dodało wiarygodności tej grze. No bo jak wiecie, ktoś hejtuje jedynkę, mówi, że kurwa gówno to jest, tak? Mimo, że większość ludzi na przykład mówi, że fajne. Ale on uważa, że gówno i tak dalej. Kupuje jednak tą dwójkę i mówi, że o cholera, ta dwójka jest zajebista, tak? Zapomnijcie, co mówiłem o jedynce, dwójka jest zajebista. No to jest wiarygodne jak jasna cholera, tak? Ja podejrzewam, że teraz ciężko jakbym mówić, żeby wrócił, było coś bardziej wiarygodnego. No. jakbym wrócił do jedynki, jakbym w końcu udało mi się pograć, żebym się zupełnie inne miałbym podejście i lepiej bym się odnalazł, no, mimo że tam na przykład są mechaniki niektóre bardziej skomplikowane niż tutaj, to nie miałbym teraz problemu z ich zrozumieniem i zupełnie inny odbiór bym miał tej jedynki, nie? No ale mówię, Tak, no żeby jedynka... łatwiej byś się wkręcił, nie? Tak, no. Natomiast jeszcze to jest hype, że tak powiem, popremierowy. Natomiast na ten tytuł już był spory hype przedpremierowy też. I mi się wydaje, że to też w pewnym sensie dlatego, że ta gra uderzyła w takie trochę struny soulsowe, że tak powiem. Ona była taka dość hardkorowa. Tak jak niegdyś uderzyły w to soulsy, że się przedstawiała jako taka gra właśnie trudna dla hardkorów. Z tego zrobił się wokół tego taki zbiór fanów, że tak powiem, i oni bardzo tą grę wychwalali. No zresztą nie dziwię się, bo naprawdę były fajne te Soulsy, na przykład te pierwsze nawet, tak? No i potem to kontynuowano, każda kolejna odsłona miała coraz większy hype. Myślę, że w tym przypadku też możemy powiedzieć coś w tym stylu, bo nie wiem, czy słuchacze wszyscy graliście, jeżeli nie, to ja wam troszkę wytłumaczę. Jest zajebiście trudna ta gra. Tam nawet walka z jednym przeciwnikiem się może skończyć śmiercią i nawet jeden przeciwnik jest trudny, dwóch to jest w ogóle już naprawdę ciężko. No kwestia podejścia do walki. Tak, jest realistyczna
I do tego jeszcze najważniejsze, że zapisywać możemy tylko w ustalonych miejscach, albo jak zrobimy takiego specjalnego sznapsa i wypijemy. W dwójce już nie. W dwójce może być jedynce nie, też tak? nie. Dalej, W jedynce też już nie. aha, no znaczy w dwójce tak, masz opcję ze sznapsem, no to wtedy o ile go masz, to w każdym momencie możesz zapisać, ale zrobili no, mały też tak myk, było że w jedynce, masz tak? zapisz i wyjdź z gry, czyli robisz sobie Jak w takiego Soulsach. szybkiego save'ika i od razu, wiesz, bierzesz kontynuuj i w sumie masz save'a, nie? To taki ukłon trochę w stronę PC-owców, chyba, bo oni nie mają wstrzymania, nie? No, powiedzmy. Ale też to zrobili w jedynce. W pewnym update'cie też to zrobili, że nie tylko Znaczy, ja sznaps podejrzewam, wiesz co, i spanie. Ja miałem, mogę powiedzieć nawet po sobie sytuację, że wczoraj biegałem i po prostu, wiesz, gdzieś tam w lesie trafił mnie chłop i mówię, no dobra, o bogowie, będzie walka, jedziemy, nie? No i O bogowie, wiesz, walka. tak, ja robię, wiesz, kontrę, tu cios, on mnie raz pierdolną w łeb i wiesz, ja dętka, nie? Elo. No to wczytuję save i to człowieku 2 godziny w tył, nie? I jestem taki, O o kurwa. kurwa, zapomniałem sobie zapisać. No i także to myślę, że właśnie jest też hardcore. jest, no... Tu trzeba dodać, że jeszcze niedługo jakiś tryb hardcore do tego ma wyjść. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale ta gra Może być nawet, ciekawe. ona nie ma poziomów. Patrzcie ludzie, da się zrobić grę bez poziomów, bo tam ostatnio też była pogadanka, że poziomy, że to, że fajnie, że easy, bla bla bla, tam ludzie się zesrali trochę na tym, na X-ie. A jednak da się zrobić grę bez poziomów, w którą każdy o dziwo się dobrze bawi i nie płacze, że jest ciężko. Jest ciężko, bo z tego tak wynika z mechanik gry i tak No tak powinno ma być. być. No, dokładnie. No. Tak sobie wymyślili twórcy i tak ma być i elo. No Dobra. no ale myślę, że właśnie ten save tak wleciał, no ale tak poza tym, no to jest nie, to jest naprawdę hardcore hardkorowy tytuł, nie? Hardkorowy, ale dający masę frajdy. No to myślę, że tutaj, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że troszeczkę Ej, no jest to to takie fani porównanie z Soulsów powinni Soulsami się właśnie. odnaleźć. No. Że Tak, to jest tak, no. podobna sytuacja trochę jak z Soulsami, tak? Że jest hardcore i wokół tego narasta trochę taki kult, tak? I coraz No, kolejna no, no, no. część ma większy Już hype, widziałem, tak? Myślę, że to jest... już widziałem chłopków, co piszą, nie, póki nie wyjdzie hardcore, to nie ma sensu w ogóle w to grać. No, także mi się wydaje, że tutaj właśnie uderzyliśmy w sedno, jeżeli chodzi o właśnie to, że popremierowy hype się zrobił z tego, że nawet ludzie, którzy się od jedynki odbili, dwójkę chwalili, a przedpremierowy to też troszeczkę miał właśnie, jeżeli chodzi o kult tej gry i ten związek taki właśnie soulsowy, że tak powiem, że gra dla hardkorów, tak? No i nie mówmy o tym, że zresztą powiedzmy też, że gra była też dobra. zrobił, Tak? no gra była dobra, tak, no ale to też wiesz, design, to jak to wygląda teraz, wiesz, to też zrobiło swoje, no jednak parę lat Tak, minęło. no to już dodatkowe jeszcze rzeczy, nie? No, to też nakręciło, wiesz, jak ludzie zobaczyli te widoczki i tak dalej. Ła, kurwa, jakbym u babci na wsi był, bo to czasami masz takie wrażenie, naprawdę, jak po tych lasach tam biegasz gdzieś, to jest... No widziałem, że gra u nas, kozak u nas, jest. tak, u nas to w ogóle szczególnie, wiesz, w Polsce to uderzają takie rzeczy, nie? No bo to jednak czujesz się w sumie, jakbyś u siebie był. W domciu, tak. No i jeszcze też powiem, że mi się wydaje, że na ten popremierowy hype miał też wpływ, że nie było szukane wymagania i praktycznie na konsolach i na PC-tach gra działa dobrze, co jest w no, sumie co ostatnio jest- dość rzadkie, tak? No, trzeba chwalić. Nie no, z optymalizacją koledzy się postarali. fakt. Całe szczęście bez Unreala. Bez Unreal 5 na Bo szczęście. na Unrealu nie wiadomo co A to by na było. jakim silniku To jest na ten, kurwa, CryEngine nowy leci, nie? Kingdom? Na nowym Na CryEngine. CryEngine Nadal? cały czas, tak. No. Także naprawdę wygląda to... Coś chciałem powiedzieć na temat Unreala, ale na razie muszę zamknąć mordę, bo jeszcze embargo jest, No, to tam każdy wie jak jest. także na razie nic nie mówię. Smugi. No, Na także razie nic mówię, nie no mówię, ale- ja podejrzewam, tak podsumowując to z gry niszowej powiedzmy, ale przez te właśnie mechaniki i tą hardkorowość tytułu w jedynce, no nakręcił się z czasem hype, wiesz, ludzie się naczytali, odbijali się przez to może jak była wykonana jedynka, ale w dwójce no już masz powiedzmy dostosowane to pod dzisiejsze czasy. A Dużo dalej masz nowocześniejsze zawarte Podobne te wszystkie mechaniki, podobny hardcore jest mechaniki, ciągle, nie? tak, podobny hardcore. No i wyszło, no. Jednak ludzie chcą takich gier, no, potrzebują. I bardzo kurwa dobrze. Niech No. Ale powstają. to jest fakt, że ludzie nie chcą, żeby prowadzono No, ich za dokładnie. rączkę, tylko żeby sobie sami dochodzili do Masz wniosków, opowieść, ale oprócz tego chcesz kurwa robić co chcesz.
i nikt ma ci tam, wiesz, No tak, w no tym masz nie przeszkadza. wnioskować z tego, co ci mówią NPC i postacie No w grze, tak. że wiesz, że idź tam za 7 gór i 7 lasów i tam będzie Marian, który ma kosę, która ma, kurwa, zajebisty DPS. No dobra, Foliową ale czapeczkę ma. wiesz, myślisz sobie, okej, spoko, po czym wychodzisz z dialogu, a tu masz człowieku laser, który cię prowadzi idealnie do tego punktu, nie? No i to jest... No. Tak, ale mi chodzi o to, że właśnie, żeby cię nie prowadził, No że tak, gość tak, tam tak, mówi. no ja wiem, no ale tak i w ty masz większości sam teraz w szukać. grach jest, że wiesz, jesteś, o kurwa, dobra, fajny quest będzie, a po czym patrzysz i masz całą drogę naświetloną, nie? A tu masz zupełnie co innego, nie? Tu słuchasz zadanie Dlatego ja i... zacząłem grać Soulsy. No i dzisiaj nawet jeszcze tak wtrącę szybciutko, Ola właśnie pisała o tym, że chciała wziąć questa, ale chłop tak seplenił, że ona nic nie rozumiała, co on mówi, ale najlepsze, że napisy w grze też to odzwierciedlają, że chłop tak sepleni i mówi niewyraźnie, Ta, no. że napisy masz pozamieniane i nie masz pojęcia, co chłop mówi. I teraz zrób od niego questa, gdzie nie masz żadnego znacznika, nie? Także no, Dobre. to jest naprawdę dobre. A niektóre questy są czasowe, więc trzeba uważać. No tak jak w Dogmie coś. No. No, to mi Także- się też Leny, podoba. skończyłeś Dogmę? Jezu, ja tam mam 100 godzin, jestem przy samym końcu, ja leveluję jeszcze wszystkie klasy. Zdążę to skończyć. O, dobra. Nie, no Życzę ja pytam z powodzenia. ciekawości czystej. Nie, no ja jestem tam przy samym końcu, ale no mówię, no ja leveluję wszystkie klasy, jeszcze tam wszystko czyściłem, questy poboczne, wiesz, także jeszcze mi tam zostało, także. Ale polecasz gierkę? Minus, Tak, szkoda, no, że w tej jak najbardziej. Dogmie nie ma takiego crossplaya jak w Baldurze. A no w sumie tam by się przydał, bo tam i tak nie ma PvP żadnego, nie? No. Chociaż No nie ma, chociaż ale wiesz co? fajnie by było. Oni Bo i się tak masz pewnie ekipę. boją, że zcheatowane postacie z PC by się wpierdalały jako pałny, wiesz? To Podejrzewam. nie robimy crossplaya, tylko gramy kurwa PlayStation, Ale nie, Xbox, przecież tam nie Xbox, ma No tak by PC, było PC. najlepiej. Ale tam nie masz kopa. Ale tam Ja wiem, że pałny nie ma, możesz ale rzucać ja do mówię, puli. że fajnie jakby był. A, no A. tak, no tak, jakby dodali normalnego, no spoko, w 4 polatać No w też Dogmie. by mogło być Kiedyś fajnie. był no. taki projekt, Dragon's Dogma Online, to jeszcze chyba na PS3 było. Ale Tak, ale niestety to zdechło szybko chyba. poza Japonię chyba to nawet nie wyszło i zdechło, zara. No, No szkoda, dobra. ale w każdym razie fajna No, w gierka. każdym bądź razie Hype Train, jeżeli chodzi o Kingdoma, cały czas trwa. Dzisiaj widziałem tam z czarcy, oceny cały czas rosną. Coraz więcej ludzi dobrze. gra i chwalą. Twórcy widziałem się bawią, świętują premierę. Także. Tak, no i bardzo dobrze zrobili dobrą grę, Zasłużyli, bo wszystkim praktycznie się nie? podoba. Tak, zasłużyli. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że ogólnie mieliśmy to recenzować na łamach Game Only, natomiast niestety było tak mało kodów, że nie udało się tego załatwić. Tutaj mój kontakt, który jest z Playona, próbował mi to załatwić, naprawdę bardzo mu za to dziękuję. Nie udało się, ale bardzo ci za to dziękuję, byczku. Ta osoba wie, o kogo chodzi, jak mnie słucha, także jakby co, to pozdrawiam. I mam nadzieję, że się po premierze gdzieś pojawi tutaj jeszcze recenzja. Na razie, tak jak mówiłem, jestem zajęty tym Avowed, a potem będzie ten recenzja adaptera tego Brew Gaming, O tego matko. Wingmana do PlayStation A 3. kiedy NDA schodzi? Z Avowed? No. 13 lutego o 15. Schodzi i wtedy też recenzja się od razu ukaże. To spoko, to No. sprawdzimy. Tak, Sprawdzimy, tak i jest. ogólnie Game rzecz only, biorąc, game potem only, będzie... ludzie. Pamiętajcie. Check out. Jaka reklama, kurde. No. Ja tego nie powiedziałem, pamiętajcie, ja tego nie powiedziałem. Dobra. I później wleci właśnie reklama, nie reklama, tylko recenzja tego adaptera Brook Wigman Gaming i przy okazji później mi się wydaje, że będziemy mogli się zająć tym Kingdomem. Ja też bym chciał chętnie w to zagrać. Zobaczymy, jak jeszcze to wyjdzie. No, ale na to oczywiście na Kingdoma to PlayStation 5 musisz, Pro będzie. wiesz, godziny grube musisz Ty masz Dużo, PC-ta, Daniel? Ja mam. RTX 3060 mam, ale ja będę na PS5 Pro grywał na pewno. Aha. Bo ja na PC nie gram praktycznie. Śmiało, zajebiście, No bo na nie PC ma jest dobra problemów. cena. Także co, No panowie? dobra. No chyba kończymy na dzisiaj, nie? Chyba kończymy. Pogadali. No, mam nadzieję, że wam się No podobało. chyba, że gadamy drodzy jeszcze słuchacze. o tym, co graliśmy ostatnio. A co graliśmy? Oj, chyba będzie już za długo, podejrzewam, i wiesz? ja teraz gram Kingdoma i Elo. Godzinka I 20, następne. tak ja. Poe mi zabrało setki godzin i teraz mi Kingdom zabierze setki godzin i chuj. I czekam do No, Forzy. ja gram dawać w- dawać tą Forzę, kurwa, na playkę w końcu.
Forza! Ja gram w Audi i tak wam nic nie mogę powiedzieć, hehe. No więc- i zajebiście i pogadali. No. Jason Sosy, ja tu Kingdoma. Na linii nie możesz a ten nic powiedzieć, nie może ale powiedzieć. poza linią możesz. Nie, tobie też nie mogę. Dobra, to będziemy co, kończyć. kończymy. Tak, Do mam usłyszenia. nadzieję, że wam się podobało, drodzy Tak jest. słuchacze. Oczywiście Dziękujemy za odsłuch. jak macie jakieś opinie na ten temat, co powinniśmy poprawić, co wam się To podobało, nie, to Uważaj, nie dajcie do mnie. śmiało. najważniejsze. To nie do mnie. Zawsze czytamy. Ale to Zawsze nie do mnie czytamy. tak, to nie do mnie. Jak jest Dobra. miesiana opinia, to też proszę walcie w komentarze. Każda jaka by nie Nie, była. Zawsze no śmiało czytamy. pisać, co jest do poprawienia, co nie. No, fikołek dla widza i do widzenia.